Cześć, w tym filmiku pokażę Ci, w jaki sposób możesz pobrać dane dla działek ewidencyjnych na terenie Polski. Pierwszą metodą, którą chcę pokazać, jest to pobieranie danych za pomocą portalu geoinformatyka.com.pl. Tutaj jakiś czas temu Karol Stachura zrobił takie przedsięwzięcie, czyli złączył usługi WFS dla ewidencji gruntów i budynków dla całej Polski i scalił je w postaci plików GeoParket dostępnych dla województwa. Jeżeli wejdziemy na stronę, którą zalinkuję w opisie, będziemy mogli pobrać działki zagregowane do poziomu województwa. Ta strona jest regularnie aktualizowana. Na moment nagrywania tego filmu dane są aktualne na 1 listopada. Jeżeli pobierzemy działki, możemy je wrzucić do QGIS-a metodą drag and drop, czyli bierzemy po prostu plik z rozszerzeniem Parquet i wrzucamy do QGIS-a. One wyświetlą nam się w takiej formie. Ja jeszcze wyczyszczę sobie tutaj filtr, który miałem, i jak widzimy, działki są dla całego województwa łódzkiego. One tutaj będą się chwilę ładować, ale jeżeli chcielibyśmy pracować na tych działkach, no to musimy je przetworzyć do jakiegoś innego typu pliku, na przykład do GeoPackage, i tutaj mamy dwie opcje. Możemy pliki po prostu zaznaczyć przez lokalizację. Tutaj z dostępnego narzędzia wybrać zaznacz przez lokalizację i w granicy gmin i dociąć sobie do granicy gminy. Jednak to nie zawsze jest ani dokładne, ani też szybkie. Znacznie szybszym sposobem jest odfiltrowanie sobie tych działek, które chcemy sobie zapisać już na dysku. Więc ja to robię sobie w taki sposób, że klikam sobie prawym klawiszem na warstwę z działkami, klikam filtruj, wybieram ID działki i wpisuję wyrażenie like i otwieram pole, które będę sprawdzał, i tutaj sobie wpiszę kod powiatu dla Łodzi i dopiszę znak procenta. To znaczy, że nie interesuje nas, co jest za tym ciągiem znaków, interesuje nas tylko to, co jest na początku. Zamykam wyrażenie, klikam OK i w tym momencie powinny nam się wyświetlić działki tylko dla Łodzi. I jeżeli w tym momencie klikniemy sobie prawym klawiszem myszy i zrobimy eksport, zapisz obiekty jako, to QGIS nam zapisze tylko obiekty, które są aktualnie wyfiltrowane. Ja sobie je zapiszę teraz do mojej geobazy. Wskazałem sobie plik, teraz dodam sobie tylko nazwę działki Łódź i zapisuję plik i dodaję go od razu do mapy. I w taki sposób dodaliśmy działki do QGIS-a pierwszym sposobem. Ja jeszcze tylko tutaj wyświetlę tabelę atrybutów. Ona wygląda w taki sposób, że jest tylko ID działki. Drugą metodą jest pobranie działek bezpośrednio z geoportalu. Możemy to zrobić w taki sposób. Jeżeli wejdziemy na główną stronę GeoPortal, klikamy w zakładkę pobierz dane. Wyświetla nam się mapa, my klikamy w lewy górny róg i w zawartości mapy możemy wyłączyć adresy i ulice, ewidencję gruntów i budynków. Klikamy dane do pobrania, rozwijamy to, dane powiatowe i tutaj automatycznie zaznaczone są działki dla województwa, państwa oraz powiatu. Możemy się przybliżyć do wybranego przez nas powiatu. Ja tutaj sobie kliknę, powiedzmy, w powiat pabianicki. 3 opcje do wyboru, czyli możemy wybrać pobranie działek dla całego kraju, dla województwa oraz dla powiatu. Ja sobie ściągnę je dla obszaru powiatu pabianickiego. Jeżeli przejdziemy sobie do QGIS-a i rozpakujemy nasz plik, który jest zazipowany, tam w środku jest tylko jedna geobaza, tak samo przerzucamy ją do QGIS-a, klikamy dodaj warstwy i dodał nam się plik z działkami dla pabianic. Tutaj jeżeli zobaczymy w tabelę atrybutów, no to mamy to bardziej rozbudowane, znaczy jest to po prostu zrobione w inny sposób. Mamy tutaj ID działki, numer działki i inne atrybuty. Możemy sobie na tym pracować lub też na przykład zaznaczyć poprzez selekcję prostą, kliknąć prawym przyciskiem myszy, eksport, zapisz wybrane obiekty jako, dodamy sobie to do tej samej geobazy, zapiszemy sobie to jako działki selekcja i dodamy do mapy i mamy wycinek pewien, na którym
możemy pracować. Trzecia metoda pobierania danych jest przeze mnie niezalecana, jednak czasami występują takie warunki, że trzeba z tej metody skorzystać. Jeżeli wejdziemy sobie na geoportal gminny wybranego przez nas miasta, ja tutaj sobie akurat wybrałem gminę Zgierz, to możemy w lewym górnym rogu, klikając na ikonkę marker, wskazać powierzchnię. Tutaj przybliżymy się do jakiegoś obszaru, narysujemy sobie kwadrat. Też musimy uważać, żeby ten kwadrat nie był zbyt duży, ponieważ są limity pobierania. Zatwierdzamy, mamy zakolorowane na niebiesko, to możemy sobie już zamknąć. Klikamy ikonkę tej chmurki ze strzałką w dół, to jest pobieranie danych. I teraz pobierzemy sobie dane dla obszaru z usługi WFS. Tutaj możemy sobie wybrać więcej opcji do pobierania, jednak nas interesują działki ewidencyjne i to sobie wybierzemy. Tutaj mamy takie ostrzeżenie, że jeżeli pobieramy tą metodą, możemy wybrać tylko 1000 działek. Znaczy, możemy wybrać obszar zdecydowanie większy, jednak pobierze nam się tylko 1000 obiektów. Klikamy pobierz i obiekty zostały pobrane na nasz komputer. Jeżeli jesteśmy w cookisie, tak samo przeciągamy sobie działki do okna projektu i widzimy, że pobrało to się mniej więcej w taki sposób, jaki się pokrywało z naszą selekcją na stronie internetowej. Tutaj też możemy przejść do tabeli atrybutów i zobaczyć, że działki mają pewne atrybuty. Jeszcze tutaj chciałem pokazać, że jeżeli mamy działki na przykład pobrane z tego pierwszego sposobu i chcielibyśmy utworzyć etykiety, które będą numerami działek, no to możemy to edytowanie wyrażenia i wkleić w miejsce wyrażenia taką oto formułę. Ona spowoduje, że wszystko, co jest po lewej stronie od kropki, zostanie usunięte, a wszystko, co jest po prawej stronie od kropki, zostanie. W tym akurat pliku mamy to zbudowane w taki sposób, że numer działki wyświetla się na samym końcu po kropce, więc jest to dobra metoda, jeżeli chcemy sobie wyświetlić numery działek. Ostatnią metodą pobierania działek będzie skorzystanie z wtyczki GIS Support, którą możemy doinstalować do QGIS-a. Klikamy wtyczki, zarządzanie wtyczkami i tu wyszukujemy wtyczka GIS Support. Ona wygląda w taki sposób, musimy ją zainstalować. Wyświetli nam się wtedy niebieski pasek na naszym panelu i tutaj możemy albo skorzystać z tej ikonki celownika i po prostu dodać sobie działki poprzez klikanie i one zapisują się tymczasowo w naszym projekcie, lub też możemy skorzystać z metody trochę bardziej zautomatyzowanej. Ja tutaj dodam sobie nową warstwę tymczasową jako poligon i narysuję sobie obszar w tym kwartale i klikając ikonkę wyszukiwania działek wybiorę sobie z warstwy, tutaj warstwę dam nowa warstwa tymczasowa, zakończę sobie edycję jeszcze i klikam start. I jak widzimy, działki, które przecinały się z naszym poligonem, zostały zaciągnięte do projektu i je też teraz możemy zapisać sobie na dysku. Podsumowując, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać i jak dużego zbioru danych potrzebujemy, możemy skorzystać z kilku dedykowanych metod. Ja w tym filmiku pokazałem kilka najpopularniejszych i tych, z których ja sam korzystam. Dzięki za uwagę, cześć!